Cześć załoga, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dziś nie owijając bawełnę, Passat B8 dwulitrowe TDI 150-konne i słuchajcie, mamy problem z zasilaniem energię elektryczną. Jak widzicie, akumulator jest podpięty już do ładowania i słuchajcie, tutaj mało tego, akumulator jest dopiero co świeżo zmieniony. Dlaczego? Słuchajcie, jakiś czas temu auto, ostatnim razem jak było u mnie, tam się okazało, że ogólnie akumulator jest już w słabej kondycji i to oczywiście przekazałem klientowi. Nic z tym nie robiliśmy, na życzenie klienta tak zostało jak jest, czyli nie wymienialiśmy akumulatora. I teraz tak, ostatnio klient do mnie zadzwonił, że coś się dzieje, słuchajcie, z ładowaniem najprawdopodobniej, bo wyrzuca błędy i informacje na desce rozdzielczej, że są problemy z ładowaniem, są problemy z akumulatorem. I teraz tak, wcześniej, zanim klient do mnie zadzwonił, jak pojawiły się te błędy, te problemy z mocą, z zasilaniem, to pierwsze, słuchajcie, swoje kroki klient skierował do sklepu po nowy akumulator. Nowy akumulator klient sobie wymienił sam. Oczywiście wymieniając akumulator bez podtrzymania, ja zawsze takie akumulatory staram się wymieniać z podtrzymaniem, czyli podłączamy sobie bypassem, dodatkowymi przewodami prądowymi jakiś dodatkowy akumulator, tak żeby po odłączeniu głównego akumulatora nie stracić zasilania na wszystkich systemach. Także no tutaj niestety klient tego nie zrobił, co zaowocowało tym, że praktycznie we wszystkich systemach jest cała, słuchajcie, masa błędów. Błędy sczytane testerem diagnostycznym, nawet ich, słuchajcie, nie czytałem, bo wszystkie praktycznie związane są na 100% z tym, że w aucie wyładował się akumulator, ponieważ przestał działać alternator. I słuchajcie, to będzie tematem dzisiejszego odcinka, bo niestety ten temat przysparza dosyć sporych problemów. Więc tak, alternator ogólnie, słuchajcie, nie ładuje, to już sprawdziłem. Zero, totalne zero, alternator kompletnie zdechł. I słuchajcie, dlaczego przysparza wymiana alternatora tyle kłopotów? Ponieważ, słuchajcie, alternator jest w takim miejscu, że po prostu ledwo go widać, a już nie wspominam o, nie wiem, włożeniu rąk i jego zdemontowaniu. Od góry, słuchajcie, zbytnio w takiej konfiguracji nie ma szans, żeby go zdemontować. Tak naprawdę trzeba byłoby teoretycznie rozpinać rozrząd, wywalać pompę wtryskową, wywalać cały tutaj interkuler wodny. Oczywiście to się wiąże ze sporym nakładem pracy, oczywiście kosztami. No i w zasadzie niepotrzebnej roboty. Może, słuchajcie, jeżeli byśmy wywalili chłodnicę, tutaj wszystkie węże, gdzieś tu może od klimy węże poprzesuwali, węże układu chłodzenia powywalali, byśmy wyrzucili obudowę wentylatora z wentylatorem, to może jakimś cudem może by się udało alternator wyciągnąć górą po popuszczeniu poduchy, po manipulowaniu silnikiem góra-dół lub na boki. Tak można zrobić w Passacie, na przykład B7 w dwulitrowym TDI-ku. Tam mamy inny kolektor, bo tam mamy kolektor plastikowy z tworzywa. I słuchajcie, tam akurat jest taka możliwość, że po zdemontowaniu kolektora ssącego, ewentualnie po poluzowaniu odpięciu, odkręceniu poduchy z podstawy tutaj podłużnicy, można sobie, słuchajcie, pomanipulować podnośniczkiem samym silnikiem góra-dół, troszeczkę do tyłu i tutaj na styk, słuchajcie, na styk z tego miejsca alternator do góry nam wychodzi. Już nieraz tak robiłem, ale w B8, słuchajcie, tutaj akurat no ciężko, słuchajcie, w tej konfiguracji ciężko by było to ogarnąć, tak jak mówię, ale słuchajcie, jest na to sposób i postaram się Wam go teraz pokazać, żeby Wam ulżyć. Alternator, słuchajcie, czy akumulator jest nowy, no niestety tu klient troszeczkę sobie pojeździł na tym nowym akumulatorze, niedużo, bo niedużo, ale już wystarczyło, że nowy akumulator, przez to oczywiście, że nie ładuje alternator, nowy akumulator już się wyładował, no i musimy go teraz naładować. Także klema, słuchajcie, jest odpięta, minusowa. Odpięta jest dlaczego? Klema jest odpięta dlatego, że znaczy ogólnie nie ma w tym momencie, jest odpięte zasilanie z całego pojazdu. Chodzi o to, że tutaj, słuchajcie, do alternatora jest bardzo ciężki dostęp w tym momencie z tyłu do instalacji elektrycznej, czyli ciężko, no w zasadzie w tym momencie, jak dla mnie, to jest niemożliwe, żeby odkręcić główny przewód zasilający plusowy.
i nawet wypięcie wtyczki tej sterującej również przysparzałoby trochę problemu, może trochę mniej, ale odkręcenie tego przewodu głównego zasilającego, no jednak słuchajcie, przy moich jeszcze przy dużych rękach, no to byłoby praktycznie niemożliwe. Także najpierw będę musiał sobie od dołu poluzować alternator, troszeczkę go opuścić i dopiero wtedy będę mógł sobie spróbować odkręcić ten przewód. I dlatego jest odpięte zasilanie, słuchajcie, czyli akumulator jest odpięty. Wystarczy odpiąć tylko jedną klemę, aby, słuchajcie, przypadkowo nie dotknąć gdzieś tym stałym plusem, bo to jest stały plus na alternatorze, nie dotknąć gdzieś do masy, czy to do silnika, czy gdziekolwiek, żeby nie zrobić zwarcia, bo można w tym momencie narobić problemów. Także tego chcemy uniknąć i najlepiej przy takiej robocie, czy robimy coś przy rozruszniku, czy robimy coś przy alternatorze, gdy mamy stały, gruby plus, to najlepiej sobie akumulator odłączyć. I teraz tak, jeżeli chcemy sobie, słuchajcie, w takim aucie odłączyć akumulator, no to musimy oczywiście sobie poczekać, aż przysłowiowo auto zapadnie w sen, czyli pogasną nam, uśpią się wszystkie systemy. Będziemy to mniej więcej widzieć po tym, że wszystkie mniej więcej podświetlone komponenty na kokpicie, na desce rozdzielczej po prostu pogasną. Czasami długo się na przykład potrafi palić jakieś podświetlenie jakiegoś przycisku, potrafi się palić wyświetlacz na zegarach. W tym momencie, kiedy to wszystko nam pogaśnie, wszystkie kontroleczki, wszystkie podświetlone elementy kokpitu, to wtedy możemy być mniej więcej pewni, że możemy sobie bezpiecznie odpiąć klemę minusową. Najpierw, chyba że wyciągamy akumulator, no to najpierw odpinamy klemę minusową, później odpinamy plusową. Przy podpinaniu akumulatora odwrotnie, najpierw podpinamy plusową, później minusową. Ja sobie tutaj tylko odpiąłem jedną klemę, po to, żeby tutaj przypadkowo nie zrobić zwarcia przy demontażu alternatora i sobie oczywiście akumulator spokojnie w tym momencie ładujemy. No i tak. Dobra, słuchajcie, więc tak, wjeżdżamy pod spód i ja Wam pokażę mniej więcej, jak ten alternator zdemontować. No i teraz tak, jak widać, słuchajcie, żeby tutaj dojść w ogóle do napędu pasowego, to musimy tak, oczywiście zdjąć dolną osłonę silnika i tutaj, słuchajcie, dolną część nadkola. Tutaj jest szybki demontaż, więc nie ma tutaj żadnych problemów. No i tak, naszym oczom ukazuje się już układ pasowy. Oczywiście zaczynamy od zdjęcia paska, czyli napinamy napinacz, zdejmujemy pasek, napinacz możemy sobie zablokować. I teraz tak, w następnym kroku musimy sobie zdemontować sam napinacz. Tutaj mamy dwie śruby, napinacz musimy sobie zdemontować, ponieważ sam napinacz zasłania nam w tym miejscu jedną ze śrub mocujących alternator do tutaj łapy. Na pewno będziemy musieli sobie odkręcić kompresor klimatyzacji, ale spokojnie, tutaj słuchajcie, nie trzeba będzie udawać się do klimatyzatora w celu odessania od czynnika, ponieważ sobie go tylko odkręcimy od mocowania i na wężach opuścimy sobie tutaj go troszeczkę w dół, żeby nam się zrobiło, słuchajcie, miejsce. Odegniemy sobie węże wodne, mam nadzieję, że nie będę musiał ich rozpinać i spuszczać płynu z układu chłodzenia. Mam nadzieję, że to się uda pominąć. No i tak, jak już będziemy mieli opuszczony kompresor, będziemy mieli zdjęty napinacz, no to wtedy tutaj mamy jeszcze już widoczną w tym miejscu górną śrubkę mocującą alternator i w zasadzie w tym momencie alternator możemy sobie już spróbować wysunąć i oczywiście zostanie nam jeszcze tylko na sam koniec od tyłu wypięcie, odkręcenie przewodu prądowego i wypięcie wtyczki. No i teraz w zasadzie to tyle. Wydaje się proste, czy wyjdzie tak w praniu, no to się okaże, więc co, zabieramy się za robotę, no i co, działamy.
No i dobrze, słuchajcie, zobaczcie ile miejsca nam się zrobiło po wyrzuceniu kompresora klimy. Przewody, słuchajcie, bardzo fajnie nam pozwoliły kompresor bardzo nisko opuścić. I zobaczcie, wywalenie napinacza kompresora, zobaczcie ile nam zrobiło tutaj miejsca. Alternator w zasadzie już jest praktycznie prawie że wyciągnięty, tylko teraz jeszcze nie mam pewności, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tutaj, czyli będę w stanie go tutaj przecisnąć. Jeżeli tu będzie troszeczkę gdzieś za ciasno, powiedzmy o tą łapę i między łapą a chłodnicą, no to prawdopodobnie będę musiał jeszcze tutaj, słuchajcie, poluzować, odkręcić ten wspornik, łącznik skrzyni biegów. No zobaczymy za chwilę. Także za chwilkę sobie zobaczymy. Także co, próbujemy go wyciągnąć. Zobaczymy, czy się uda. Chyba nic nie trzeba będzie odkręcać. Dobra. Teraz tylko trzeba go wywinąć w taki sposób, aby zrobić sobie dojście do przewodów zasilających. Ok. No i w tej samej konfiguracji później trzeba będzie, słuchajcie, go tak samo sobie ustawić. Musicie zapamiętać, żeby sobie te przewody później podczas montażu alternatora, żeby sobie później tak samo ustawić alternator i tak samo sobie zapiąć przewody. Także zdejmujemy tutaj zasłonkę, zaślepkę nakrętki. I teraz co to będzie? 13? Powinno być 13. Tak. Nikogo tu chyba jeszcze przed nami nie było. Więc wszystko chyba jest tu jeszcze w oryginale. Także tutaj kluczem 13 odkręcamy sobie przewód główny prądowy, stały gruby plus. Odpinamy wtyczkę i dalej, słuchajcie, jeszcze mamy tam chyba, już nie pamiętam, na klucz chyba 8 nasadowy. Tutaj będziemy mieli wsporniczek trzymający nam jeszcze przewód, tutaj ten elektryczny, zasilający. Wtyczkę trzeba podważyć. Ok. Dobra. I tutaj, tak, to chyba będzie 8. Ok, i tutaj w tym miejscu musimy sobie odkręcić ten wsporniczek. No i w zasadzie alternator już jest nasz. To już powinno pójść palcami. Ok, dobra, wsporniczek odkręcony. Ok, no i alternator jest już nasz. No i jest.
No i tak, alternator, słuchajcie, przed chwilą odebrałem z naprawy, także alternator mamy w pełni sprawny, także gotowy do montażu. Słuchajcie, wrzuceniem alternatora wymienimy sobie jeszcze rolkę napinacza, bo łożysko już, jak słychać, dosyć mocno huczy, także wymaga wymiany. Mamy oczywiście nowy pasek PK, stary jeszcze był oryginalny, nowy pasek mamy, a stary oryginalny jeszcze jest bity Volkswagen AG. No ale już jest twardy, słuchajcie, czuć pod ręką, że to już jest taki, no, już swoje przejechał. Dobra, więc tak, wymienimy sobie rolkę napinacza. Napinacz już mam zamontowany, zainstalowany w imadle. Dobra, więc tak, oczywiście w trakcie padła mi bateria. No więc tak, tutaj słuchajcie, żeby odkręcić tą nakręteczkę, no to tutaj musimy kręcić w prawo, tak jakbyśmy dokręcali, bo tutaj mamy śrubę z lewym gwintem. I teraz tak, oczywiście musimy sobie przełożyć tą miseczkę z tulejką ustalającą, bo tego nie mamy w zestawie z nową rolką. No i oczywiście śrubę. A zakręcamy w lewo, tak jakbyśmy odkręcali. O. Nawet możemy sobie na chwilę wyjąć napinacz, znaczy zawleczkę napinacza. No i okej. Dobra, zablokujemy sobie ponownie. No i dobra, napinacz mamy gotowy do montażu, tak jak i alternator. No i teraz w zasadzie to chyba najtrudniejsza część całej operacji, czyli wrzuta, znaczy nie samego alternatora, ale chyba podpięcie samych kabelków. Słuchajcie, zawsze warto, jak już mamy odkręcone przewody prądowe czy masowe, warto sobie wziąć kawałek papierku ściernego i słuchajcie, przeszlifować sobie tutaj, powiedzmy tak jak w tym wypadku, to oczko, czyli to przyłącze, żeby po prostu poprawić styk, przewodność elektryczną tego przewodu. Wiadomo, że śnieć, rdza stwarzają większy opór, kable potrafią się grzać wtedy. Jak mamy ładnie wyczyszczone, o, i już jest czyściutki z jednej i z drugiej strony. Dobra, więc tak, ja was tutaj troszeczkę może przesunę na boczek. O tak, o, i spróbujemy sobie załapać alternator. Dobra. Czyli tak. Tak to jakoś mniej więcej będzie. No jest trochę niewygodnie. Okay. Kręcamy nakrętkę. I teraz to, co chyba najtrudniejsze, załapanie tego wspornika. Przewodów elektrycznych. A chociaż nie ma dramatu. Dobra, on trochę sprężynuje.
Ok. Wstępnie powinno być załapane. Od razu sobie podepniemy wtyczkę. Ok. Dobra, teraz sobie spróbujemy odwrócić. O. I sobie już w tej pozycji śmiało dokręcimy. Wszystko oczywiście, słuchajcie, dokręcamy z czuciem, żeby tutaj nie urwać styku. I tu wystarczy. Tu nie musi być jakoś nie wiadomo jak mocno dokręcone. Oczywiście nie zapominamy o tym kapturku zabezpieczającym. Ok. No i dobra. Także próbujemy teraz wywinąć alternator. Tu oczywiście mamy wtyczkę jeszcze od kompresora klimy, także też nie możemy zapomnieć o jej wpięciu. Aha, i słuchajcie, co ważne, nie wspomniałem o tym. Słuchajcie, ważne jest to, żeby sobie cofnąć te tulejki. Słuchajcie, tu są dwie tulejki, które kasują nam luz między alternatorem a uchwytem, łapą mocującą i one się, słuchajcie, przesuwają. One są jakby wprasowane, one bardzo ciężko chodzą, albo sobie jakimś młoteczkiem wbić, albo na imadle. Trzeba sobie je z powrotem wcisnąć. Można sobie tutaj śrubę przełożyć z tej strony, wkręcić lekko w tą tulejkę i z tej strony puknąć młoteczkiem, wtedy ona się fajnie cofnie. Będzie nam dużo lżej wrzucić już alternator na miejsce. O! No i dobra, zobaczcie, alternator siedzi. Także wrzucamy śrubki. Tej dolnej śruby teoretycznie nawet moglibyśmy jej nie wykręcać całkowicie, bo tutaj mamy wycięcie w tym dolnym mocowaniu. Ok. No musiałem, słuchajcie, jeszcze raz wyciągnąć alternator tu na zewnątrz, bo z tyłu to mocowanie tych przewodów, tej wiązki elektrycznej, ten uchwyt zamocowałem, słuchajcie, odwrotnie i prężył mi tutaj, nie mogłem załapać śrub alternatora, ale już poprawiłem, już tu elegancko weszły. Dobra. A elegancko. Dobra. Teraz zamocujemy sobie napinacz.
Przesmarujemy sobie śrubeczki. Okay. Dociągniemy sobie tylko jeszcze napinacz. Ok. No i gra. Teraz zostało tylko załapać kompresor klimy. Wyciągamy sobie wtyczunię, żeby nam gdzieś tutaj się nie zagubiła. Najlepiej sobie ją tutaj z tyłu przełożyć. O. Ok. O, jeszcze klapka nam wypadła. Siedzi. Kompresora nie włączyłem.
musiałem poczekać, aż kompresor przestanie hałasować. No i tak, zostało nam wrzucić pasek, także tylko tyle. No i gra. Napinacz jeszcze ładnie pracuje, więc tutaj wystarczyło na szczęście tylko samą rolkę wymienić. No i w takim słuchajcie, układzie mamy już alternator wymieniony. Także słuchajcie, nie ma tragedii. Teoretycznie no jest trochę roboty, bo wygląda to dosyć strasznie na pierwszy rzut oka. Ale jak widać od dołu jest dosyć sympatycznie. Także no kilka rzeczy trzeba zdemontować. Napinacz, kompresor klimy. No i później już w zasadzie bardzo fajnie to wychodzi. Także no myślę, że nie ma tragedii. Dobra, ja jeszcze tylko muszę podpiąć wtyczkę pod kompresor klimatyzacji i w zasadzie będzie po robocie. Oczywiście jeszcze muszę wrzucić sobie nadkola i dolną osłonę. Po robocie oczywiście, jeżeli chodzi o układ pasowy, bo jeszcze mam tutaj do wymiany tarcze i klocki hamulcowe, ale to już temat na inny odcinek. No, także to by było na tyle. Także dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.